Jak dobrze ułożyć współpracę na linii startup-inwestor? Jak zmieni się świat startupów po upadku banku SVB? Czy rada nadzorcza w startupie to dobry pomysł? I na końcu, po co bankowi startupy? Na te i inne tematy rozmawiam z Michałem Miszłowiczem z BNP Paribas, Head of Center of Expertise Startup and Scale-Up. Serdecznie zapraszam. Witam Cię, Michale, i bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Pierwsze moje pytanie będzie takie. Jesteś jakby tutaj szefem komórki BNP Paribas w Polsce do spraw inwestycji w startupy i scale-upy. I po co wielkiemu bankowi, jednemu z największych w Europie, czy też w ogóle globalnie, startupy? To może zacznę od sprostowania, bo tak naprawdę nie mamy komórki, która odpowiada za inwestycje i inwestycje nie są naszym głównym działaniem. Mamy na tą chwilę jedną inwestycję w Autenti i to było bardzo pragmatyczne podejście, ponieważ zostaliśmy zaproszeni do inwestycji w firmę, z którą współpracowaliśmy już od kilku lat i widzieliśmy bardzo dużą wartość strategiczną i po prostu uznaliśmy, że wspólna droga przyniesie nam dużo korzyści po obu stronach. Jasne. Ale co wyróżnia jakby bank na rynku kapitału dla startupu? Bo jednak jakby tutaj też w startup w końcu zainwestowaliście. Zainwestowaliśmy, natomiast tak zupełnie szczerze mówiąc, inwestycje stricte venture'owe z liczeniem na zwrot venture'owy ze strony takich korporacji, instytucji jak bank chyba nie są najlepszą drogą, bo ilość kapitału, który trzeba poświęcić, ilość pracy operacyjnej, tak? No, przyjmując nawet ten nieszczęsny stosunek, że z 10 inwestycji raptem jedna się udaje, no to pewnie w kilkadziesiąt czy małe kilkaset firm trzeba by zainwestować, żeby większość upadła, kilka wyszło so-so, a jedna zwróciła z nawiązką całą kwotę. My podeszliśmy do tego inaczej, czyli po prostu widzieliśmy biznes i korzyść dla nas i postanowiliśmy zbliżyć tą współpracę. Czyli nie tylko na linii vendor-bank, ale właśnie już tak bliżej jako inwestor i inwestycja, bo wierzyliśmy, że możemy też wartość pozafinansową dołożyć do rozwoju Autenti. To może w ogóle porozmawiajmy o tym case'ie Autenti. Pierwsze takie pytanie, czym jest Autenti? Autenti jest to platforma do podpisywania dokumentów online, tylko i aż. W tej chwili uruchomili również usługę Broker ID, która skupia różne rozwiązania do zdalnej weryfikacji tożsamości. I tak jak często jestem pytany, czy Autenti jest fintechem, Autenti jest corpotechem. Tak naprawdę każda korporacja, która prowadzi jakieś operacje, jest potencjalnym albo aktualnym klientem Autenti. Każdy biznes opiera się na dokumentach, na umowach. Autenti dostarcza wygodne rozwiązanie do zawierania tych umów, do administrowania nimi. Trochę jest takich produktów na rynku, prawda? Chociażby DocuSign, które jest gigantyczne. Gdzie jest to aż, jeżeli chodzi o Autenti? No, z punktu widzenia inwestora powiedziałbym, że ta innowacyjność i świeżość. Autenti wydaje się być proste z punktu widzenia stricte technicznego, natomiast jest to bardzo zaawansowane połączenie rozwiązań prawnych, regulacyjnych i technologicznych. Bez głębokiej znajomości prawa, czy to ustawy o podpisie elektronicznym, czy dyrektywy unijnej eIDAS, nie sposób opisać takiego rozwiązania IT, jakim jest Autenti. Tam jest bardzo, bardzo dużo rzeczy, które powiedzmy są mało sexy w sprzedaży, ale są niezbędne do efektywnej współpracy z dużymi instytucjami. DocuSign wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych i tak naprawdę w swoim core, w swoim DNA ma podpis zaawansowany, czyli
zupełnie inny porządek prawny, dostosował się do norm europejskich, natomiast dostosowanie się, a wyrośnięcie w danych normach to są zupełnie różne rzeczy. To jakbyś nam opisał tą całą tak historię może od początku, od dostawcy do firmy, w którą się inwestuje i od klienta do inwestora, jeżeli chodzi o stronę banku. To wydaje mi się, że historia Authenti to jest jeden z niewielu tych przypadków, gdzie hackathon się opłacił. Ponieważ my z Authenti poznaliśmy się na BNP Paribas International Hackathon w 2016 roku. Wcześniej nie mieliśmy przyjemności współpracować, ani w ogóle znać się z Grzegorzem czy z Tomkiem. I Authenti wygrało ten hackathon. Spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony naszych ekspertów bankowych i biznesowych, i prawnych. No i jak na dużą korporację przystało, już 2 lata później, w 2018 roku, rozpoczęliśmy współpracę komercyjną z Authenti w zakresie kredytów ratalnych w sklepach. Nasi partnerzy biznesowi, właśnie te sklepy, zgłosili problem z rosnącą ilością dokumentów, papieru, która się gromadzi przy sprzedaży tych kredytów. One są objęte tajemnicą bankową, muszą być archiwizowane w specjalny sposób, konwojowane. To powodowało, że pracownicy tych sklepów mieli mniej czasu na sprzedaż, a Ogromny więcej czasu koszt. musieli. Tak, i koszt i finansowy, i ludzki przede wszystkim. No i gdzieś trzeba te dokumenty składować, żeby spełnić normy. No i Authenti Paperless, to bezpapierowe rozwiązanie, było odpowiedzią na tą potrzebę i bardzo szybko i fajnie się przyjęło. No i w 2018 roku rozpoczęliśmy tą współpracę, która trwa do dzisiaj. Tak naprawdę co roku dochodzi co najmniej jeden duży proces. W ogóle nasz bank postawił sobie cel redukcję papieru, użycia papieru o 80% do 2025 roku. Globalnie, czy w Polsce. CSI? W Polsce BNP Paribas Bank Polska S.A. dokładnie w swojej strategii określił taki cel i sukcesywnie go realizujemy. No i pytałeś o inwestycje. W 2019 roku Authenti przyszło do nas i zaproponowało nam właśnie udział w organizowanej rundzie inwestycyjnej. No i szczerze mówiąc, byliśmy bardzo zaszczyceni, bo rzadko zdarza się, żeby taka relacja stricte biznesowa, vendor i odbiorca, przekształciła się w coś tak, powiedzmy, bliskiego jak inwestor i inwestycja, bo trzeba się rzeczywiście odsłonić, podczas due diligence pokazać wszystko, więc bardzo, bardzo nam to schlebiło takie podejście. No i udało się. Udało się w tym zakresie też, że jako bank nie mamy takiego tradycyjnego modelu inwestycji. To wszystko była taka jednorazowa sprawa i strategiczne znaczenie Authenti i Paperless zdecydowało o powodzeniu inwestycji. Ten produkt wpisywał się w naszą transformację cyfrową, dawał nam korzyści dzisiaj i w przyszłości, które były jasne. Ta redukcja papieru, bycie bardziej zielonym, ułatwianie naszym klientom wewnętrznym i zewnętrznym, korzystanie z usług czy obsługa różnych procesów. Widzieliśmy bardzo dużą korzyść i dlatego zdecydowaliśmy się zainwestować, żeby dodatkowo wesprzeć firmę w rozwoju, no i też dodać jej rozpoznawalności. Oprócz nas zainwestowało PKO BP Alior Bank. Oprócz tego na pokładzie już były 2 fundusze venture, więc sama negocjacja umowy w takiej mieszance, gdzie były 3 korporacje, 2 fundusze i founderzy, no była bardzo ciekawą przygodą. To na pewno. Ale tutaj nie będę ciągnął za język, bo pewnie było to dosyć wymagające. Z takich zabawnych rzeczy tak naprawdę poruszaliśmy się w trójkącie pomiędzy Warsaw Spire, gdzie siedzibę miał Alior Bank, wtedy jeszcze Rebel VC, Kasprzaka, gdzie była nasza siedziba BNP Paribas, i ulicą Chłodną, gdzie PKO CVC
się działo, więc... Będąc warszawiakiem, nie powiem, żeby to był jakiś ogromny trójkąt. Więc taki ciekawy Mogliście z się jego na piechotę mogliście się poruszać. Oczywiście, oczywiście. Czy zima, czy lato, bo te rozmowy trwały długo, ale do szczęśliwego końca. W 2020 roku w styczniu ogłosiliśmy tą inwestycję, zamknęliśmy wszystko, pieniądze zostały wpłacone. No i 2 tygodnie później okazało się, że to był bardzo słuszny wybór, bo w lutym zaskoczyła nas pandemia, lockdown. Tak naprawdę z dnia na dzień budynek banku opustoszał, wszyscy przeszli na pracę zdalną i wtedy takie rozwiązanie jak Authenty było na wagę złota, bo pozwoliło utrzymać te wszystkie procesy, które mogły się zamrozić przez to, że się nie widzieliśmy, nie spotykaliśmy wewnątrz banku. No i zapewniło bezpieczeństwo i komfort też naszym klientom, bo już nie musieliśmy nalegać na spotkanie, maskować się, dezynfekować, tylko mogliśmy właśnie tak jak my teraz porozmawiać online, przedstawić dokument do podpisu podpisem kwalifikowanym czy zaawansowanym i wszystko zgodnie z tym rygorem sanitarnym, który wszedł z tytułu lockdownu, zrobić. Więc z perspektywy czasu to był strzał w dziesiątkę z timingiem tej inwestycji. Pandemia 2 lata, 20-21 tak naprawdę. Też rozwijaliśmy tą współpracę na różnych obszarach. No i w 2021 zaczęliśmy rozmowy o kolejnej rundzie inwestycyjnej. Ona się zamknęła w 2022 roku. W tej chwili służy tak naprawdę rozwojowi międzynarodowemu Authenty. Do grona inwestorów dołączył Elevator Ventures, czyli znowu bankowy CVC Raiffeisen Bank International i taki fundusz 3TS. Więc bardzo fajna mieszanka również regionalnego banku i doświadczonych menedżerów z pogranicza Venture Capital i Private Equity, którzy mają na koncie już internacjonalizację kilku firm. Więc patrzymy z dużą nadzieją w przyszłość, że rzeczywiście Authenty, czy ten paperless podpis elektroniczny, elektroniczne podpisywanie dokumentów stanie się regionalnym albo wręcz europejskim standardem. Na razie jest za wcześnie, żeby opowiedzieć o sukcesach, jeżeli chodzi czy o doświadczeniach w ogóle już zebranych z międzynarodową ekspansją, ze sprzedażą na przykład tego, czy już jakieś masz takie takeaway, którymi możesz się podzielić? No, przede wszystkim łatwo nie jest. Mimo że mamy jeden porządek prawny w ramach Unii Europejskiej, to jednak te odmiany czy akcenty w każdym kraju są trochę inne. Widzimy, że współpraca z osobami native dla danego kraju jest kluczowa, bo żaden obcokrajowiec nie rozumie języka i specyfiki danego rynku jak tubylec. Więc to są takie główne rzeczy, które zauważyliśmy. No i każdy rynek wymaga trochę innego podejścia. Nawet w software'ze, no co prawda jest tutaj, to jest software kierowany do korporacji i SME, więc dosyć szerokiego, acz specyficznego grona klientów. No każdy rynek wymaga trochę oddzielnego podejścia. Jeszcze jest rzeczywiście za wcześnie, żeby mówić o wynikach tej sprzedaży, oprócz tego, że jest. Już w kilku krajach są pierwsze przychody z tej sprzedaży, natomiast myślę, że 2023 rok będzie dla rozwoju tej sprzedaży przełomowy, że w styczniu czy lutym po wynikach będzie można powiedzieć, jak bardzo się udało na rynkach zagranicznych wypromować Authenty. Zadałem to pytanie, bo to potwierdza, byłem bardzo ciekaw. Są dwie szkoły, ale to jakby bardzo potwierdza moją praktykę rekruterską, że przy wyjściu na zagranicę trzeba zatrudnić osobę z lokalnego rynku i z lokalnym doświadczeniem. I lokalnymi kontaktami. I lokalnymi kontaktami, dokładnie tak.
To się zgadzamy. Bez tego się nie obejdzie, bo jest też taka szkoła, że weźmiemy młodego, zdolnego, z dobrym językiem i jakoś sobie da radę i jeszcze da radę sobie działając zdalnie, ewentualnie gdzieś tam sobie latając i byłem świadkiem iluś sytuacji, kiedy to nie wychodzi. Nawet Myślę, jak że jest jest doświadczony to handlowiec, a nie młody, zdolny. jest jakaś nieduża grupa produktów, usług, gdzie takie podejście mogłoby się sprawdzić. Natomiast co do zasady, niuanse językowej, kultury biznesowej są tak niezauważalne z zewnątrz, a jednak kłujące oczy w środku, że no, nie zdecydowalibyśmy się chyba na zarządzanie całą sprzedażą europejską z punktu widzenia jednej osoby. Ten team, który jest formowany, też jest wielonarodowościowy i składa się z osób właściwych dla konkretnego rynku, na którym chcemy się rozwijać. A zmieniając trochę temat, jeszcze pewnie do Authenti przejdziemy, jeżeli chodzi o tutaj tematykę współpracy inwestora ze startupem i o władztwo korporacyjne. Bardzo mocne słowo, poważne, ale tak naprawdę wartościowe i mądre. To jakbyś powiedział, czy tak, pierwsze takie może pytanie, drugie to chyba jest skomplikowane, takie prostsze. Jest takie startupy, które mają, abstrahując od twojej roli w BNP i od BNP w ogóle, czy startupy, które mają gdzieś wpisane w swoje DNA i w swoje takie USP sustainability, mają dzisiaj łatwiej? Ja pamiętam w 2019, tuż przed pandemią, w grudniu byłem w Berlinie na TechCrunchu i było to Sustainability Impact Investing odmieniane przez wszystkie przypadki. No i jak z tym jest dzisiaj? To jest podchwytliwe pytanie, bo Wiem. po pierwsze wyrosła nam taka nowa patologia na rynku jak greenwashing, czyli jako, że termin sustainability, eco zrobił się bardzo popularny, no to oczywiście jest bardzo dużo nadużyć. I tak jak kiedyś właściwie każdy startup musiał mieć u siebie hashtag blockchain albo hashtag AI, tak teraz pojawił się nowy hashtag właśnie Green Sustainability ESG. Więc to jest pierwszy problem z tym całym zrównoważonym rozwojem w startupach. Po drugie, startup może albo oferować produkty, usługi wspierające sustainability u swoich klientów i to są cały czas ciekawe rozwiązania, a po drugie sam może być sustainable, czyli musi wdrożyć u siebie polityki, które będą regulowały jego podejście do ryzyk środowiskowych, ryzyk społecznych, będzie miał własny ład korporacyjny, jakby to nie brzmiało, a przepisy antykorupcyjne, kodeks postępowania. I to wtedy on będzie sam spełniał te kryteria ESG czy sustainability. Ale wydaje mi się, że chodziło Ci o tą pierwszą, czyli oferowanie zrównoważonych rozwiązań, czy wspieranie zrównoważonego rozwoju swoich klientów. Tak. I to jest i będzie bardzo modne i potrzebne ze względu na zmiany prawne, które już się zadziały i się zadzieją w przyszłości. Coraz więcej firm będzie musiało raportować do swojego raportu pozafinansowego, dodawać aspekty ESG, ściśle związane z tym zrównoważonym rozwojem, sustainability, tak po staropolsku, jak to jest powszechnie nazywane. Więc jest na pewno potrzeba na rynku poprawy swojego wizerunku, czy swojego, powiedzmy tak umownie, ratingu sustainable ze strony dużych i średnich firm. Więc wszystkie rozwiązania, które pomagają w tej optymalizacji, czy pozwalają na przykład zamienić opakowania małe ekologiczne na ekologiczne, czy powodują zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwie. Co my jeszcze takiego? No, dużo zrównoważonego rolnictwa też jest atrakcyjnych rozwiązań, więc tak, to cały czas jest i będzie popularne.
Natomiast po tych wszystkich zawirowaniach, po tej olbrzymiej przecenie na wycenach, która nastąpiła jeszcze zanim Silicon Valley Bank upadł, mam nadzieję, że inwestorzy coraz częściej, zawsze będą zadawać pytanie o konkrety, że już nie wystarczy hashtag i pomalowanie trawy na zielono, tylko pokazanie realnych wyników swoich działań i uwiarygodnienie biznesu, że czas inwestycji na PowerPointa się skończył. Chciałbym powiedzieć, mam taką cichą nadzieję, tak? Jak ja mówię, że ten kryzys, jak gdyby Silicon Valley Bank gdzieś jest końcem świata seryjnych przedsiębiorców, czyli takich, którzy biorą tak serię za serią finansowania, tak? A przy serii już tam Z okazuje się, że ciągle się wszystko nie zamyka, chociaż przychody są już jakieś tam, nie wiem, setkach milionów na przykład. To jest coś, na co zwracamy zawsze uwagę. W ramach BNP prowadzimy też bankowość dla firm innowacyjnych i oceniamy takie firmy, właśnie startupy, scale-upy jako naszych klientów. Patrzymy na rentowność produktu. Jeżeli produkt nie jest rentowny, to znaczy, że nigdy nie będzie. Firma może nie być rentowna. Oczywiście jest koszt wzrostu, trzeba spalić ileś kapitału, żeby osiągnąć jakiś poziom udziału w rynku. Natomiast jeżeli sam produkt nie jest rentowny, no to pojawia się duża wątpliwość, czy za rok, czy za 2 stanie się coś, że on się stanie nagle rentowny. To jest chyba ta zmiana jakościowa, która nastąpiła. No i to, co mówisz, absolutnie się zgadzam z tym końcem tych serii, natomiast to jest też krzywdzące dla prawdziwych seryjnych przedsiębiorców, bo jeżeli ktoś jest taki, jak się kiedyś mówiło, prywaciarzem, zbuduje biznes z niczego, czy ze wsparciem jakichś inwestorów ku obopólnej satysfakcji, czy wielostronnej satysfakcji, sprzeda go, będzie czuł to niezaspokojenie, siedząc na stercie pieniędzy, stworzy nowy biznes. I to jest bardzo dobry trend rynkowy, którego trochę w Polsce brakuje. Już są tacy przedsiębiorcy, ale moim zdaniem jest ich cały czas za mało. I oni powinni w pewnym momencie przejąć rolę inwestorów tak naprawdę. Tutaj jest jakby też taki niepoprawnie polityczny temat, że może te tikety w Polsce są ciągle za małe i że ludzie, którzy już gdzieś są seryjni, idą za ocean. Tak, chyba Tylko z od razu czyjej za strony ocean. tikety? Czy ze strony startupów, czy inwestorów? Ze strony inwestorów, ze strony VC. No, zawsze można zainwestować w kilka funduszy, tak jak na przykład w rundy Authentic zawsze były wielostronne, więc to jest jedno wyjście. Po drugie, fajnie jest prosić o dużo pieniędzy, ale trzeba też powiedzieć, po co mi te pieniądze, bo dzisiaj mamy szalejącą inflację, więc jeżeli ja zamknę rundę na zbyt dużą kwotę i będę trzymał te pieniądze sobie na rachunku, no to za 2 lata, jak one rzeczywiście będą mi potrzebne, to ich wartość będzie drastycznie mniejsza, a poziom equity, który oddałem, będzie taki sam. Więc ja bym bardzo ostrożnie podchodził do tego, jaką rundę chcę zebrać, zastanowił się, po co mi te pieniądze i czy na pewno zależy mi, żeby się pojawić na jakiejś okładce jako przykład startupu, który z regionu ściągnął największe pieniądze od inwestorów. Bo może warto poczekać kilka lat i pojawić się jako ten startup, który osiągnął rentowność, pozytywną EBITDA. Tak, jest taka książka, to jest Execution też po staropolsku, bo chyba nie jest przetłumaczona. I to napisał taki profesor amerykański, Ram Charam, urodzony w Indiach, starszy pan obecnie, mam nadzieję, że jeszcze żyjący. Ona nie jest w Polsce szczególnie znana, ale obejrzałem sobie gdzieś, wyjątkowo ją polecam ogólnie. Jedna z nielicznych książek o zarządzaniu, która ma sens. Obejrzałem kiedyś na YouTubie film ją promujący, bo
ojciec tego profesora miał sklep z obuwiem gdzieś w Bombaju, czy chyba w Bombaju, konkretnie w jakimś dużym indyjskim mieście. I jest pokazane, jak człowiek zbiera buty po ulicy w jakiejś takiej dzielnicy biednej, slumsowej i niesie te buty do swojego zakładu i tam przybija gwoździe i tak dalej i potem je roznosi, tak? Strachując od tego, jakby czym jest biznes i w ogóle, gdzieś ten pierwiastek tego po prostu ubrudzenia sobie rączek jest moim zdaniem zawsze i ludzie z takich biednych krajów z Azji doskonale to rozumieją, a, a u nas już zaczęło być właśnie trochę to bycie na okładkach. No ale chyba ten 22 rok wyczyścił ten problem. Mam takie wrażenie, zresztą pojawiły się już takie złośliwe, powiedzmy, memy na LinkedInie odnośnie trafności okładek Forbesa, Tak, gdzie nie wiem, czy dobrze jest się znaleźć w tym gronie aktualnie, póki ta ich czarna seria jest świeża. to prawda. Wróćmy w takim razie, tak, będziemy trochę przerzucać jeszcze te tematy do autentii. Jakbyś, bo to jest temat, który chcę, żeby nam nie umknął. Jak ustawić dobrze sobie relacje? Inwestor startup, tak? Tutaj był bardzo długi rozbieg, bardzo długi runway taki, prawda, w waszej relacji. To jest bardzo szczególna sytuacja, więc może nawet troszkę abstrahując od tego, ale takie w ogóle twoje przemyślenia, rady dla obu stron. Ja tu widzę dużo zbieżności z taką relacją też bankową, bo dla mnie najważniejsza jest szczerość w tej relacji. Tak? Jeżeli coś się dzieje złego po jednej albo po drugiej stronie, to powinniśmy o tym wiedzieć. Im wcześniej wiemy, że coś jest nie tak albo zmierza w złym kierunku, tym szybciej można podjąć kroki zaradcze. Więc ta szczerość i otwartość, transparentność jest dla mnie bardzo istotna, no bo inwestor nie służy tylko do tego, żeby włożyć pieniądze, ale żeby pomóc najlepiej jak potrafi. Czasami to polega na nieprzeszkadzaniu, bo to też jest bardzo duża pomoc. Mamy na rynku przykłady, gdzie zbytnia troska ze strony inwestorów skończyła się kiepsko, ale na pewno tak powiedzmy zimny chów startupu, gdzie wkładam pieniądze i tyle i oczekuję na raporty roczne czy kwartalne, nie jest dobrym rozwiązaniem. Czyli transparentność, otwartość i szczerość. Częsty kontakt, żeby wiedzieć, co się dzieje. No, pewnie przy dużych portfelach bywa to kłopotliwe, ale też struktury funduszy VC składają się z większej ilości osób niż jedna, więc jakiś podział tego portfela i trzymanie ręki na pulsie, co się dzieje. Network i promowanie w swoim networku swoich inwestycji też wydaje mi się istotne. No to wyświechtane smart money, rzeczywiście, żeby to smart było w praktyce, a nie tylko na papierze. To taki powinien być dekalog inwestora, że oprócz pieniędzy wkładam to, co mam najlepszego do takiej współpracy. No i patrząc już na konkretnie przykład Authentii, to szczerze mówiąc podziwiam tradycyjne fundusze venture'owe, które mają tych spółek 20, 50, 100 i ze wszystkimi są w stanie pozostać w kontakcie, bo nasze zaangażowanie we wspieranie Authentii jest bardzo czaso- i pracochłonne. I wydaje mi się, że więcej niż jeden, dwa takie tematy nie bylibyśmy w stanie jako nasz zespół, jako nasz obszar ciągnąć w ciągu roku. Więc trzeba mieć czas też dla wspierania i do realizowania właśnie tej transparentności, zaufania i bycia smart dla firmy. Jasne. Jesteś członkiem Rady Nadzorczej Authenti. I tutaj ten właśnie tak bardzo poważny termin władztwo korporacyjne. Rozmawialiśmy gdzieś tam też off topic, tak, offline, że to jest bardzo dobra instytucja, Rada Nadzorcza, która nie jest używana
w Polsce w przypadku startupów, które są przeważnie spółkami z o.o., gdzie to nie jest wymagane, tak jak przy spółce akcyjnej na przykład, żeby taką instytucję mieć. Co byś o tym powiedział? Znaczy tak, stricte formalnie Rada Nadzorcza służy do egzekwowania konkretnych postanowień umowy spółki. Jest katalog praw czy obowiązków wobec zarządu, które muszą być kontrasygnowane czy postanowione przez Radę Nadzorczą. Zwykle w startupach ta Rada Nadzorcza składa się z reprezentantów inwestorów. I od kiedy fundusze inwestują w spółki, coraz częściej pojawiają się rady nadzorcze w spółkach z o.o., natomiast często one są traktowane właśnie tak sucho, jako organ nadzoru, który po prostu egzekwuje, jest mu przedstawiany raport, podejmuje decyzje, jest to protokołowane, uchwała i idziemy dalej. Więc to jest taka pierwsza rola Rady Nadzorczej, po prostu organ w firmie, który podejmuje konkretne decyzje, no jest też organem kontroli, czyli na przykład wydatki powyżej jakiejś kwoty, czyli dysponowanie pieniędzmi zainwestowanymi w startup, muszą się spotkać z aprobatą Rady, czyli tak naprawdę przedstawicieli, właścicieli tych pieniędzy, które zostały włożone. Więc to jest taki, no powiedzmy, tradycyjne podejście do istnienia Rady Nadzorczej. Natomiast przy startupach, które tak szybko rosną, startupach, scale-upach, moim zdaniem rady nadzorcze powinny też, może inaczej nazwane, może zbierane w innym trybie, powinny też pełnić rolę ekspertów i właśnie dostarczać to, o czym mówiłem temu startupowi, czyli to, co ma najlepszego, dyskutować z founderami, którzy no, są specjalistami w swojej dziedzinie, ale nie urodził się jeszcze taki, który wiedziałby wszystko. Więc uważam, że Rada Nadzorcza też jest dobrym miejscem, czy Rada Ekspercka przy Radzie Nadzorczej do dyskusji, do kształtowania strategii tej firmy. I Rada Nadzorcza jest takim, powiedzmy, codziennym filtrem wobec zgromadzenia wspólników czy akcjonariuszy, gdzie ranga podejmowanych decyzji jest wyższa, tak, progi kwotowe czy ważność decyzji podejmowanych na takim zgromadzeniu jest dużo wyższa, ale też ciężej ich zebrać, więc Rada jest pośrodku tego wszystkiego i podejmuje te decyzje, gdzie lepiej, żeby zarząd ich nie podjął, bo na przykład wiążą się z jakimś strategicznym aspektem, no i fajnie, jak wszyscy inwestorzy są tego samego zdania i nikt potem nie powie, że nie wiedział i nie zdawał sobie sprawy, a jednocześnie nie wymagają zaangażowania z kolei organów korporacyjnych inwestorów, no bo to już zaczynają być wysokie stanowiska i skomplikowane procedury takie. Biurokracja się rodzi ogromna. Tak, więc dla mnie ta Rada Nadzorcza jest właśnie dokładnie tak pomiędzy i pomaga być na bieżąco i wspierać przede wszystkim founderów i trzymać ten kierunek, który był wyznaczany w trakcie podejmowania decyzji inwestycyjnej. Ostatnie pytanie z mojej strony. Już mamy za sobą, tak, prawie pierwszy kwartał 2023 roku, no ale jeszcze jesteśmy trochę na rozbiegu. Jakie branże, jakie rozwiązania Twoim zdaniem w tym roku będą na topie i czy gdzieś ten jakby wielki stop, który się zadział w branży technologicznej w połowie 2022 roku się odwróci? Na pewno się odwróci, tak zaczynając od końca, bo to w tym roku, jeżeli nie popadło, to spiralą to wszystko zawsze idzie. Wydaje mi się, że w tym roku już ma dużą szansę. Mieliśmy załamanie na rynku VC, natomiast z drugiej strony mieliśmy przełom w zakresie sztucznej inteligencji. Te nowe doniesienia odnośnie ChatGPT, kolejne iteracje tego. To jest sama technologia, a zastosowania jeszcze nie dogoniły, tak? Więc po schłodzeniu
przecenami na gigantycznych wycenach, mamy moim zdaniem znowu rozgrzanie poprzez dostarczenie nowych technologii na rynek, więc uważam, że jeszcze 23 zdąży się odwrócić. Obawiam się, że właśnie sztuczna inteligencja i rozwiązania bazujące na tych dużych silnikach, tak? Komercjalizacja Midjourney, komercjalizacja ChatGPT, to będzie taki buzzword i gro inwestycji w najbliższym czasie. W drugiej linii dla mnie dużo ważniejsze będą właśnie te rozwiązania sustainable, czyli zarządzanie wodą, zarządzanie w agrobiznesie, czy nawozami, czy produkcja żywności, przetwórstwo żywności, logistyka, bo problemy, które mamy środowiskowe, jeśli chodzi o cele klimatyczne, emisyjność, one są cały czas, mimo że o nich się teraz nie mówi ze względu na wojnę na wschodzie i problemy gospodarcze, no to zaraz wrócą. Więc wojna na wschodzie pokazuje kryzys gigantyczny żywnościowy, tak? No, w rogu Afryki na przykład, tak, w szczególności. No, dokładnie i znowu mówimy o decentralizacji, tak? Problemy covidowe i kanałowe spowodowały decyzję między innymi Stanów Zjednoczonych o powrocie z przemysłem do Stanów. Europa no, też chce się dywersyfikować i trochę się być samowystarczalna. Raczej no powiedzmy wojna ekonomiczna z Chinami, tak? Może słowo wojna za duże słowo, ale konkurencja. Nieporozumienie światopoglądowe, tak? O tak. Tak. I no, rozmawialiśmy z bardzo ciekawymi startupami właśnie z branży food, które odmieniają hodowlę, uprawę roślin, przenoszą ją czasami z pól do miast, korzystają z tego, co jest. No, ostatnio mieliśmy taki trochę ponury żart, że to ich rozwiązanie, które nam zaprezentowali, jest świetne, bo dzięki temu da się żywność w schronie uprawiać bez dostępu słońca, więc na dzisiejsze czasy jak znalazł. Trochę ponury ten żart, ale tak. Nie dla wszystkich, niestety jest to żart. Więc to jest ta druga fala. No i mam nadzieję, że takie inwestycje strategiczne, czyli jeżeli komuś coś jest potrzebne, no to chciałby zadbać o rozwój tego. Tak jak my w przypadku Authenti, wydaje mi się, że będą podobne sytuacje na rynku, gdzie jakaś duża korporacja będzie na tyle czerpała korzyści z rozwiązań, że po prostu zainwestuje i będzie wspierać w rozwoju taką firmę i to bym wrzucił do tego worka inne, bo to mogą ale być też naprawdę... sustainability, tak, no bo jakby ja widzę tutaj jakby połączenie na zasadzie duże korporacje i chcą i muszą zarazem. Nawet odwrotnie, muszą i chcą. Muszą i chcą, o tak. Tak, muszą raportować. Raporty, wiadomo, muszą się poprawiać z okresu na okres, więc trzeba ponosić inwestycje, żeby te współczynniki ESG się poprawiały. No i nie można w nieskończoność sadzić drzew, czasami trzeba zrobić coś bardziej kreatywnego. Czy właśnie zredukować zużycie papieru, czy zarządzić wodą, czy no, tak jak my na przykład nawiązaliśmy współpracę z EcoBean i bierzemy udział w ich pilocie, gdzie zbierają od nas fusy kawowe z ekspresów i przekształcają na jakieś swoje produkty, jednorazowe sztućce czy inne rzeczy. Gospodarka obiegu zamkniętego to jest też buzzword sprzed 2 lat. Moim zdaniem jeszcze nie ruszony, nie wyeksploatowany do końca praktycznie, więc też bym to dodał do tego sustainability, czyli recycling, waste as a product, czyli odpad jako produkt. To wróci jako gorący temat w najbliższym czasie. Michał, bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę. Bardzo fajnie, myślę,
było porozmawiać o właśnie kwestii sustainability w kontekście inwestycji. To myślę, że sporo da do myślenia naszym widzom, w szczególności founderom. A ja uchylę tutaj takiego małego rąbeczka tajemnicy, że w przeciągu najbliższych 3-4 tygodni będę miał odcinek z naukowcem, który specjalizuje się w AI w kontekście właśnie rolnictwa, w tym nawadniania pustyni. Więc tutaj na pewno też zapraszam, podeślę. Mam nadzieję, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie. Jeszcze raz dzięki. Michał Miszułowicz, BNP Paribas był naszym gościem dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, ciekawą rozmowę, no i mam nadzieję, że do usłyszenia. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie naszej rozmowy. Jeśli podoba Ci się ten odcinek, koniecznie zasubskrybuj Sherpa Search on Tech na platformie, na której go słuchasz. Sherpa Search on Tech jest produkcją Sherpa Search, firmy Executive Search specjalizującej się w branży technologicznej. Pomagamy zatrudnić właściwych ludzi na stanowiska eksperckie i menedżerskie oraz doradzamy, jak budować i rozwijać stabilne i efektywne zespoły IT. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do wysłania e-maila na adres maciejszczerba@sherpasearch.tech lub kontaktu przez naszą stronę internetową www.sherpasearch.tech. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.